Pierwsza część Deus Ex to dla wielu pozycja na wszechmiar kultowa. Wydana w 2000 roku, pstrzona teoriami spiskowymi, stanowiła ciekawą alternatywę dla strzelanek pokroju Quake'a, ale i w pewien sposób była kolejną grą Warrena Spectora po System Shocku, która była czymś więcej niż chodzi ludziki strzela. Druga część Invisible War już nie była tak dobra. Owszem, oprawa była lepsza, przemontowano wiele systemów i gra była mniej siermiężna, ale tytuł był o wiele prostszy, no i zabrakło magii Warrena Spectora. Co ciekawe, seria doczekała się trzeciej części, choć dziś się nikt do niej nie przyznaje, czyli Project Snowblind, który miał być konsolową odsłoną Deus Exa, ale przeniesienie nacisku na strzelankę wymusiło zmianę nazwy gry, choć widać w niej silne nawiązania do kultowej serii. 6 lat po Project Snowblind i 8 lat po Invisible War w 2011 roku doczekaliśmy się pełnoprawnej trzeciej części cyklu. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja spóźniona o lata gry Deus Ex Human Revolution w wersji na PlayStation 3. Zapraszam. Deus Ex Human Revolution to gra, która nie kontynuuje wątków z poprzedniej części, ale cofa nas o 25 lat. To wyjątkowo ciekawy okres. Augmentacje zaczynają coraz częściej pojawiać się wśród ludzi, zmieniając ich w półcyborgi. Powoduje to wzrost napięć społecznych i prowokuje pytania o przyszłość ludzkości. Osoby zmodyfikowane skazane są na ostracyzm i bardzo często szykanowane. Następuje rozłam społeczeństwa na osoby z augmentacjami, na wiele sposobów lepsze, wydajniejsze, bardziej sprawne i na te, których na nie nie stać, a które stają się automatycznie niższą klasą społeczną. Nie trzeba długo czekać, aby tego typu sytuacja spowodowała powstanie czarnego rynku nielegalnych wszczepów, co wzmocniło jeszcze status mafii, która tego typu zabiegi oferuje. Jest jednak coś jeszcze. Aby wszczepy się przyjęły, potrzeba specjalnego leku, neuropozyny. Ten jest nadzwyczaj rzadki i co za tym idzie, bardzo drogi i mogą pozwolić sobie na niego tylko najzamożniejsi. Coraz częściej następują tarcia pomiędzy zwykłymi obywatelami, a tymi odrutowanymi. Wzrasta napięcie społeczne, które czeka tylko na iskrę prowadzącą do wybuchu. W tych miłych okolicznościach wcielamy się w Adama Jensena, ochroniarza firmy Sarif Industries, która pracuje nad augmentacjami, ale i bronią dla wojska. Wskutek ataku na laboratorium Adam zostaje poważnie ranny, jednak firma nie zostawia go na pastwę losu, ale udoskonala licznymi modyfikacjami, przez co Adam staje się nad człowiekiem, któremu zostają powierzone trudne do wykonania misje. Adam z determinacją zaczyna poszukiwania odpowiedzialnych za atak i śmierć jego dziewczyny, ale i staje naprzeciw trudnych pytań o przyszłość ludzkości. Historia to mocarny punkt rozgrywki. Autorzy świetnie dobrali czas i miejsce akcji. Adam staje się bohaterem trochę wbrew swojej woli. Niepytany o zdanie staje przed faktem dokonanym i zostaje obdarowany augmentacjami. Oczywiście dla społeczeństwa nie ma znaczenia, czy chciał, czy nie. Osoby przeciwne ulepszeniom wykazują wobec niego wrogość. Twórcom udało się uchwycić klimat narastającego konfliktu, który musi w końcu wybuchnąć. Ten element wyszedł świetnie i nawet dziś sprawdza się doskonale, ale to my decydujemy, jaką postacią zostanie Jensen dzięki nienachalnym wyborom, przed którymi staniemy. To kolejny bardzo mocny punkt gry. Możesz być duchem i przejść całą grę nie zabijając nikogo lub psychopatą znacząc całą swoją ścieżkę stertami trupów. Dowolność w Human Revolution to jeden z najważniejszych aspektów rozgrywki. Tak, dowolność. Gra została bardzo pomysłowo zaprojektowana. Do każdego problemu możesz podejść na wiele sposobów w zależności jaki tryb gry sobie samodzielnie obrałeś oraz od tego jakie augmentacje masz aktualnie odblokowane. Chcesz grać jak w strzelankę? Nie ma problemu. Odpowiednie augmentacje zwiększające celność, zmniejszające rozrzut, ale i dodające lepszą ochronę na to ci pozwolą. Chcesz działać po cichu? Również tutaj znajdziesz odpowiednie ulepszenia. Każda misja posiada wiele punktów wejścia, nie ma tutaj jedynego prawidłowego rozwiązania. Możesz wpaść frontowymi drzwiami, rozwalając wszystkich od razu, możesz unikać kamer i wejść tylnymi drzwiami, uprzednio je hakując, możesz też spróbować wejść dachem lub kanałami, aby przedostać się do wnętrza. Całkowita dowolność tego, jak chcesz dany problem rozwiązać i trzeba przyznać, że nawet dziś gra robi wrażenie swoją ogromną złożonością. Human Revolution składa się z kilku większych
większych map, które są dzielnicami miasta. Tutaj można dowolnie pobuszować, wchodzić do sklepów, włamywać się do mieszkań, choć tych aktywności nie ma zbyt dużo i szybko okazuje się, że miejscówki, do których możemy się dostać, nie oferują zupełnie niczego poza kilkoma kredytami, a większość ludzi na ulicy zbywa nas jednym zdaniem, choć gra stara się zachowywać pozory żyjącego miasta. Dziś widzimy tutaj duże uproszczenia, ale nie jest to aż takim problemem, jeśli załapiemy konwencję. Wejście do jakichś większych budynków czy celów misji dogrywa nam osobną mapę i tutaj pierwsza bolączka gry. Loadingi. Wszystko trwa. Ładowanie poziomu, ładowanie zapisu, a wierzcie mi, że ładować zapisy będziemy niezwykle często. Tak samo zapisywanie gry również trwa. O ile w czasach PlayStation 3 było to czymś normalnym i do przyjęcia, dzisiaj rozpasani dyskami SSD rozumiemy, jak bardzo zaczyna nam to przeszkadzać. No ale pamiętajmy, to były inne czasy, inne konsole. Wspomniałem o augmentacjach. Tak, tutaj to naprawdę świetna rzecz. Chyba w ani jednej grze nie było tak, że niemal wszystkie perki wydają się potrzebne. Odblokowujemy je specjalnymi Praxis kitami. Jak się łatwo domyśleć, są one ultra rzadko spotykane. Jeśli można je kupić, są niezmiernie drogie, ale zawsze dostaniemy jeden przy wbiciu kolejnego poziomu Jensena. Drzewko umiejętności jest imponujące i jak wspomniałem, nagle wszystko by się przydało. Nieraz i nie dwa zastanawiałem się, mając 2-3 praksisy, na co je przeznaczyć i co będzie mi potrzebne. W zależności od tego, jakie ulepszenia posiadacie, będziecie mogli obrać inną drogę do celu. Płuca, którym niestraszny trujący gaz pozwolą przejść przez skażone miejsca. System Icarus pozwoli zeskoczyć z dużych wysokości bez obaw zmiażdżenia rzepek w kolanach. Niewidzialność pozwoli przemknąć koło strażników czy kamer. Wyższe poziomy hakowania umożliwią włamanie do komputerów z wyższej klasy zabezpieczeniami. Lepsze stopy pozwolą szybciej i bezgłośnie biegać. Można wymieniać długo, system perek to mistrzostwo świata. Aby nie było za łatwo, każda bardziej unikalna umiejętność jak niewidzialność, przebijanie ścian czy nawet eliminacja przeciwnika po cichu i tutaj co ciekawe możemy też wybrać, czy chcemy go zabić, czy tylko unieszkodliwić. W każdym razie wymaga to baterii. Zawsze mamy jedną baterię, która odnawia się dość powoli, ale pozwoli skorzystać z jednej funkcji kontekstowej. Oczywiście możemy odblokować ich więcej, ale aby zapełnić wszystkie, wymagane jest spożywanie specjalnych batonów energetycznych. Więc też mamy tutaj pewien element taktyki, czy zużyć wszystkie baterie na niewidzialność, czy pokonać kilku przeciwników po cichu. Niemal w każdej sekundzie gry podejmujemy jakieś decyzje. Aby nie było za łatwo, całkiem nieźle zrealizowano sztuczną inteligencję przeciwników. Odnalezione ciało od razu wzbudza podejrzenia i włącza tryb alarmowy. Sami strażnicy, choć poruszają się po ustalonych ścieżkach, często obracają się o 180 stopni, sprawdzając, co jest za plecami. Jeśli tylko Adam zostanie odkryty, szybko zbiegają się w to miejsce, próbując okrążać i podejść bliżej. Działanie po cichu wymaga ukrywania ciała, czasami bezszelestne przemykanie za plecami. Choć jeśli nas nuży takie podejście, można wyjąć ciężki karabin maszynowy i spacyfikować wszystkich w ułamku sekundy. Warto wspomnieć, że jeśli uda nam się nie zabić nikogo, jest w Deus Ex specjalne trofeum. Pamiętam, że grając na premierę skopałem ten element po cichu, eliminując jednego przeciwnika, który spadł do wody pod napięciem. Choć Adam go nie zabił, a sprawiły to nieszczęśliwe okoliczności, to jednak trofeum przepadło. W sumie grając dzisiaj popełniłem dokładnie ten sam błąd. Kto wie, czy nie w tym samym miejscu. Jeśli chcemy działać jak haker Bonzo i włamywać się do komputerów, pomogą nam umiejętności hakerskie. Sam włam wykonano w postaci prostej, ale bardzo fajnej minigierki, gdzie przejmujemy kontrolę nad kolejnymi punktami, które mają procentowo oznaczone, jak bardzo przejęcie jest niebezpieczne. Naszym celem jest dotarcie do zielonej kuli, której przejęcie oznacza zhakowanie komputera. System jest bardzo sprytny, bo mamy tutaj punkty, które dają expa czy pieniądze. Alarm powoduje uruchomienie wrogiego oprogramowania, który zaczyna przejmować kolejne punkty, podążając do naszego punktu startowego. U góry pojawia się czas, jaki jest potrzebny wrogiemu oprogramowaniu do wykrycia włamu. Możemy jednakże zabezpieczać punkty, wzmacniając je, co pozwoli uzyskać więcej czasu, ale i zwiększy ryzyko wykrycia. Sama minigierka jest dziwnie uzależniająca i choć z czasem będzie można używać specjalnych urządzeń autohakujących, to ja niemal zawsze wolałem minigierkę, która zupełnie mnie nie nudziła. Bardzo fajna sprawa. Nadal po latach kiepsko wypadły pojedynki z bossami. Jest to dziwne, bo trochę nie było na nich pomysłu. Możesz być super duchem, zwinnym, niewidzialnym,
niewidzialnym pacyfistą, ale przy walkach z bossami i tak trzeba chwycić za karabin i strzelać jak szalony. Niezbyt to pasuje do całości, no chyba że grasz jak Rambo, to czujesz się jak ryba w wodzie, ale przy walkach z bossami zabrakło innych rozwiązań konfliktu niż siłowo i przez to strasznie się odznaczają na tle całej opowieści i są po prostu słabe. Całe szczęście bossów jest tylko 3, więc też nie jest to jakaś szalona ilość i można to jakoś przełknąć. W Human Revolution pomimo upływu lat gra się bardzo przyjemnie, bo rozgrywka jest bardzo płynna. Dość szybko załapujemy, jakie Adam ma umiejętności i możliwości i bez problemu potrafimy je użyć. Byłem bardzo mocno zdziwiony, że mechanika w zasadzie się nie zestarzała i gameplay jest nadal na bardzo wysokim poziomie. Widać tutaj, ile pracy włożono w to, aby wszystko działało sprawnie i bez zamulania. Oprawa, cóż, mocno się zestarzała, choć sam świat utrzymany w złoto-czarnej stylistyce wygląda bardzo fajnie, inspirowany pracami Vermeera i Rembrandta, co też jest podkreślone czasami odpowiednimi obrazami, jakie możemy podczas rozgrywki znaleźć, to wiele elementów już mocno straszy. Niskiej jakości tekstury, postacie, które wyglądają jak wykonane z wosku, nawet na premierę gra nie wyglądała jakoś super okazale, ale po godzinie już tego nie widzimy, zanurzając się w pasjonującą rozgrywkę. Na uwagę zasługuje fantastyczny wokal Adama Jensena w wykonaniu Eliasa Taufexisa, jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokali w grach. Jak dla mnie absolutna rewelacja i samo słuchanie Jensena było dla mnie wielką przyjemnością. Gra oczywiście śmiga w 30 fps ze spadkami. Grałem w wersję na PlayStation 3, która podobno działa słabiej niż ta z Xboxa 360. Nie wiem, czy to kwestia tego, że gra spadła już z rowerka na serwerach Sony, ale nie pobrał się żaden do niej patch, choć przysiągłbym, że kiedyś jak grałem coś tam poprawiano i jakieś łatki ściągałem, ale może mi się wydawało. Warto wspomnieć jeszcze o rewelacyjnym cinematic trailerze do gry wykonanym przez Square Enix. Połączenie świetnego renderu z muzyką pozwala złapać momentalnie klimat gry. Zwłaszcza, że niemal wszystko, co tam jest pokazane, możemy potem odtworzyć w naszej rozgrywce. Pamiętam, jak po odpaleniu gry pierwszy raz byłem potężnie zawiedziony, że tego świetnego trailera nie ma na płycie. Niemniej, ten obejrzycie na YouTubie i gorąco do tego zachęcam. Wadą produkcji jest to, że nie posiada polskiego tłumaczenia, przynajmniej na konsoli. A szkoda, bo przez informacje dostępne na komputerach czy poprzez odnajdywane e-booki wiele można się dowiedzieć o otaczającym świecie, a tak osoby bez znajomości języka tracą trochę z całego klimatu. Szkoda. Powrót po 12 latach do Human Revolution było ciekawym doświadczeniem. Spodziewałem się, że będzie o wiele gorzej, ale oprawa, choć dziś już przestarzała, pozwalała i tak bez problemu wbić się w klimat. Mechaniki, gameplay nadal na zadziwiająco wysokim poziomie. Historia również mnie wkręciła i niemal ciurkiem przeszedłem całość, co zajęło mi ponad 22 godziny i muszę przyznać, że w ogóle się nie nudziłem. Każde zadanie poboczne witałem z otwartymi ramionami. Na pewno ważną wadą gry dziś są koszmarnie długie loadingi. Czasami, gdy powtarzamy jeden moment kilka razy, najwięcej czasu spędzamy gapiąc się na ekran ładowania. Nawet zapisywanie gry trwa zdecydowanie za długo, przez co wolałem ryzykować i z niego rezygnować, co często było niestety kiepskim pomysłem. Tak czy tak, złożoność produkcji i poczucie ogromnej swobody działania daje wiele frajdy i pozwala grać dokładnie tak, jak lubisz. Jeśli nie miałeś okazji, sięgaj śmiało, bo to naprawdę dobry tytuł, który poza oprawą się nie zestarzał. A sama historia staje się dla nas dzisiaj trochę bardziej realna niż w 2011 roku. Deus Ex Human Revolution to jedna z najbardziej cyberpunkowych gier, chyba bardziej cyberpunkowa niż Cyberpunk 2077. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.